Testowałem dzisiaj okładziny Andro Razanter R47, którą miałem założone na forehandzie głównie, czerwona okładzina. Jest ona twardsza i większa wersja Razanter R42, również Andro, czarna strona. Okładziny, o których wspomniałem, były założone na mojej desce Yoshima Competition, którą gram na co dzień. Najpierw te okładziny przykleiliśmy do deski Zbyszka. Deska Zbyszka jest zdecydowanie mniejsza i później przyklejone do mojej deski delikatnie nie dochodziły do rantów, jednak to typowo w graniu nie przeszkadzało i dalszy test wykonywaliśmy na desce DHS PG2. Testowane okładziny wykonane są na zielonym podkładzie. Ten podkład jest w grubości 2-3 mm. To jest troszkę inaczej wykonana okładzina niż poprzednio grałem Tinergy. Ma ona troszeczkę przez to szczuplejszą gumę. Czerwona strona wydaje mi się nieco bardziej matowa niż inne okładziny, którymi zazwyczaj grałem. Do czarnej okładziny akurat tutaj się nie mogę przyczepić. Wygląda i wierzchnia warstwa wygląda bardzo podobnie do innych. Oznaczenie R, które tutaj jest w nazwie, ma za zadanie tutaj jakby przedstawić rotację. Okładzina ta jest bardzo dobrze wykonana. Oszałamiające wrażenie robi ten podkład grubości 2-3 mm. Warstwa wierzchnia jest bardzo niska i kontrola nad piłką jest przez to bardzo, bardzo mocna, szczególnie na piłkach plastikowych. Pierwsze odczucie, jakie w ogóle mi się narzuciło na myśl po pierwszych uderzeniach, to to, że ta guma jest moim zdaniem trochę wolniejsza niż Tinergy. Będę porównywał do Tinergy, ponieważ tą okładziną gram na co dzień. Myślę, że ona jest troszeczkę wolniejsza, zarówno jej twardsza, jak i większa wersja. Moje pierwsze odczucia są takie, iż okładzina ta ma bardzo, bardzo długie przytrzymanie piłki. Od razu odbijając tą okładziną czujemy, że piłka nam się wtapia w podkład, czujemy ułamek sekundy, że mamy ją na rakiecie i wystrzeliwuje nam do przodu. Okładziny mają bardzo wysoki poziom rotacji. To było odczuwalne na pewno przy serwisie i na pewno przy topspinie blisko stołu. Myślę, że rotacja jest dosyć zbliżona do Tinergy. Rotacja na tych okładzinach jest bardzo wysoka. Na pewno na piłkach celulidowych inne okładziny typu Tinergy rotację tą mogą mieć wyższą, ale na piłki plastikowe zdecydowanie ta okładzina robi robotę. Wspomniałem prędkość okładziny. Dla mnie jest trochę zbyt niska. To może jest spowodowane tym, że moja deska nie należy do gatunku jakichś super szybkich desek. To jest deska All Plus, Off. Ale na dzień dzisiejszy, tak jak teraz te testy się odbyły, to co oglądaliście jest dla mnie troszkę za wolna. Razanter na wolniejszych deskach allroundowych, defensywnych zdecydowanie nie spełnia swojej roli. Dużo lepiej działa na deskach ofensywnych i uważam, że najlepiej go stosować na trochę sztywniejsze deski, zaczynając od klasy off-minus, a najlepiej na offy.
Jakość uderzeń i kontrola, którą uzyskuję dzięki tej rakietce, jest na bardzo dobrym poziomie. Dzięki temu, że ta rotacja jest zadowalająca, zarówno przy stole, jak i troszkę dalej. Myślę, że kontrola rakiety przy serwisie i przy odbiorze jest bardzo zadowalająca. Kontrola na tych okładzinach jest wysoka. Po 2-3 treningach bez problemu tą okładzinę opanujemy. Nie ma jakiegoś problemu, aby był problem z kontrolą. Natomiast jeżeli ktoś grał razantem wcześniej, to będzie to dla niego duży plus. Odbijałem razantem power gripem i czucie na tych dwóch okładzinach na razanterze jest bardzo zbliżone i osoba, która będzie przechodzić typowo z razantów, będzie bardzo zadowolona z razanterów. Ostatnio testowałem z Darkiem okładzinę Rosena. Tam troszeczkę narzekałem na to, że nie ma tak zwanego dźwięku klik. W tych okładzinach ten dźwięk się pojawia. W czerwonej, jakoby, że ona jest trochę twardsza, tego kliku jest mniej, ale czarna, bardzo wyraźnie to słychać. Katapult dzięki temu jest z czarnej okładziny trochę lepszy jak z czerwonej, czyli większa okładzina daje wyższą parabolę piłeczki, ale jest bardzo przyjemna w uderzeniu topspinowym. Katapult na tej okładzinie nie jest tak duży jak na typowych europejskich okładzinach, z tego względu, że ta grubość podkładu ten katapult nam trochę zmniejsza i typowe stare okładziny europejskie katapult mają wyższy, ale podkład ten powoduje to, że na piłkach plastikowych odzyskujemy sporo mocy i jest to na pewno okładzina typowo na piłki plastikowe. Tinergy też nie są zbyt miękkimi gumami. Jeżeli chodzi o twardość w tej kategorii okładzin, to jest bardzo zbliżona. Mi akurat odpowiada ta twardość na forehandzie. Mimo że testowaliśmy dwie okładziny środkowe R47 i R42, to twardość ich jest na średnim poziomie. Powiedziałbym, że R50, mimo że uważana jest według producenta dla profesjonalnych graczy, to myślę, że poradziliby sobie z nią nawet i mniej zaawansowani ludzie na wolniejszych deskach. Dzisiaj z Darkiem przekleiliśmy z mojej deski, odkleiliśmy najpierw moje Tinergy i założyliśmy razantery. Nie odczułem różnicy. Nie ważyliśmy tej deski i nie sprawdzaliśmy, jaka jest prawdziwa waga w porównaniu do poprzedniej kompilacji, ale ja nie odczułem żadnej różnicy. Więc waga jak dla mnie do mojej dłoni i do mojego stylu gry jest jak najbardziej odpowiednia. Okładziny te na pewno na podkładzie maksymalnym 2-3 mm najlepiej sprawują się w grze ofensywnej, blisko stołu, mocnej grze topspinowej, opartej na rotacji. Bardzo fajnie mi się grało topspiny z nadstołu, szybkie uderzenia i te elementy grało mi się najfajniej tą deską, tą okładziną i mogę również wspomnieć, że bardzo przyjemnie wychodził mi serw, piłeczka trafia w te miejsca, gdzie chciałem. W serwisie ta okładzina daje bardzo dużą rotację i nie ma problemu, aby zagrać w każde miejsce na stół bardzo mocno rotacyjnie. Serwis z okładzinami jest bardzo zadowalający, rotacja jest odpowiednia, prędkość piłeczki też jest odpowiednia, miejsce, które wybieram są ok.
Tak jak wspomniałem, czerwoną okładzinę, którą miałem na forehandzie, akurat mam taki nawyk grania, jest twardsza i myślę, że ktoś, kto lubi kontra-top spiny blisko stołu, to ta okładzina jest dla niego bardzo odpowiednia. Jeżeli z kolei ktoś bardzo chciałby odrzucać piłki, to proponowałbym tę miększą gumę. Ona ma ten większy katapult, dzięki temu te piły lecą troszkę dalej i dzięki temu możemy w strefie bardziej sobie poradzić. Z czerwonej okładziny te piłki tak szybko już nie wracają z drugiej, trzeciej strefy. Dla początkujących zawodników, typowo amatorów, zaczynających swoje szkolenie w pierwszym, drugim roku zabawy w tenisa stołowego, nie polecałbym jej. Natomiast jeżeli byśmy zmniejszyli podkład, który daje nam producent, to na spokojnie można tą okładziną odbijać nawet w początkowym etapie szkolenia. Sprawdziłem element gry pasywnej z Darkiem, odrzutkę backendową. Akurat jakoby, że mam założoną większą wersję okładziny, czyli czarną po stronie backendowej. Myślę, że na tym poziomie jest zadowalająca. Dzięki tej kontroli i rotacji mogę odgrywać śmiało piłki bardzo trudne, gdzieś tam wybierane z ziemi, które Darek mi zagrał pod bardzo dużym kątem i nie miałem problemu z tym, żeby ta piłka wróciła, więc jest ok. Jeżeli chodzi o tą okładzinę czerwoną, twardszą, no to musiałem troszeczkę dokładać swoje siły. Ja tego ogólnie nie lubię robić, wolę się posługiwać rotacją przeciwnika, więc tutaj bym odradzał czerwoną gumę na grę pasywną backendową. Z kolei w odniesieniu do najgorszych elementów, które zagrywałem, to myślę, że zagrania z drugiej, trzeciej strefy, gdzie miałem problem i troszeczkę było męczące w pewnym momencie uderzenie topspinowe, bo musiałem dokładać trochę więcej siły niż zazwyczaj to robię. Nawet nie pomagał jakoś zbytnio balans ciałem, więc ten element uznałbym za gorszy. W elementach defensywnych ciężko, aby spełniała kryteria tam defensywy klasycznej, w której bronimy w drugiej, w trzeciej strefie. Natomiast przy grze takiej all-roundowej, na wolniejszych deskach, czy też ofensywnej, na szybszych deskach dostajemy różną gamę możliwości zagrań i wszystkie te zagrania są na bardzo wysokim poziomie dzięki temu, że jest to okładzina naprawdę rotacyjna. Okładzina Andro Razanter na pewno jest okładziną ofensywną, z całą pewnością. Poleciłbym ją graczom już takim, którzy trochę odbijają w tenisa stołowego. To nie jest okładzina dla amatorów. Myślę, że jest to okładzina dla ludzi grających przynajmniej 3 lata. Jest ona technologicznie wykonana bardzo podobnie jak Tinergy, na podkładzie z dużymi porami i ta prędkość, pomimo tego, że ja opowiadam, że to nie jest jakaś nadzwyczajna, ale należy pamiętać, że dla amatorów to będzie rakieta, więc na pewno jest to guma dla graczy zawodowych. Okładzina ta jest dla typowych zawodników ofensywnych, grających klasycznie rotacyjny topspin z bardzo dużą kontrolą na wszystkie inne elementy. Kontra topspin okładzinami Andro Razanter wychodzi na moje bardzo dobrze. Cały czas jednak będę narzekał na tą drugą, trzecią strefę, gdzie topspiny z czerwonej strony nie zadowalały mnie aż tak bardzo, ale po przejściu na backhand i uderzeniu backhandowym kontra topspinem było bardzo fajnie. Jak się zbliżałem tylko do stołu i uderzałem kontra topspinem z nad stołu, gdzieś z pierwszej strefy,
To myślę, że było już w ogóle rewelacyjnie i nie miałem jakby różnicy w odczuciu między gumą Andro a Butterfly. Odbiór z tej okładziny, szczególnie z twardszej R47, wychodzi dużo krótszy i można zagrać dużo mocniej w cięcie, na przykład z odbioru, ale bardzo dobrze te okładziny sprawują się w flikach z nadstołu i myślę, że do tego one zostały zaprojektowane. Pamiętam te czasy, kiedy weszły okładziny Gevo Ultra Click i kleiło się to klejem kauczukowym. Pamiętam te pierwsze odgłosy klikania na sali i ten efekt gry na świeżym kleju. Myślę, że okładziny wykonane w tej technologii, którą mamy dostępną dziś, są w 100% już odzwierciedleniem tego, co mieliśmy kilka lat temu i na pewno można to porównać ze sobą. Topspin po tej okładzinie ma dosyć wysoką parabolę lotu, bardzo zbliżoną do Bluefire'ów i mniej niż do Tenergy. Tenergy ma dużo bardziej płaską parabolę lotu po topspinie, natomiast Razanterem wrzucamy do góry i mamy większy margines błędu. Myślę, że taki efekt fajnej gry, takiej typowo fajnej i przyjemnej gry dla tenisisty stołowego jest na pewno dźwięk, przynajmniej takie jest moje odczucie. Bardzo mi się podoba dźwięk czarnej okładziny. Mówię, ta czerwona jest troszeczkę cichsza. Topspiny dzięki temu są o wiele przyjemniejsze moim zdaniem. Z Razanterem najlepsze właściwości i najmocniejszą rotację otrzymuje on przy takim klasycznym ruchu topspinowym bez dodatkowej bocznej rotacji. Jeżeli dokładamy dodatkową boczną rotację, to wrzucenie piłki na stół już jest utrudnione. Zdecydowanie przy takim klasycznym ruchu ofensywnym do przodu z nadstołu, przy piłkach plastikowych to bardzo fajnie się zachowuje. Jeżeli miałbym znaleźć jakieś cechy, które wyróżnią tę okładzinę na tle Tenergy i miałbym powiedzieć, że jest to lepsza od Tenergy przez coś, no to teraz mogę wspomnieć o rotacji. Nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że ostatnio grałem już trochę z użytymi okładzinami Tenergy, ale poziom rotacji jest troszkę wyższy niż w Tenergy i to bym uznał za plus. Z kolei punkty, które tutaj minusują nasze testowane okładziny, to na pewno prędkość. Mi troszeczkę się nie podoba wykonanie czerwonej okładziny. Ten matowy kolor mnie trochę przeraża. Ja jestem przyzwyczajony bardziej do lekkiego połysku wierzchniej gumy.
a więcej minusów raczej na dzień dzisiejszy po testach jakoś nie wykryłem. W grze pasywnej, w odrzutce można zagrać tymi okładzinami, ale trzeba tam dołożyć trochę siły. Nie ma ona aż takiego dużego katapultu i w każdej grze z drugiej strefy trzeba dołożyć trochę więcej siły. Z tego co wiem, spora część ligi niemieckiej gra układzinami Razanter i są one tam dość popularne. Nie kierujcie się też tak do końca tym, że ja określam tę układzinę jako wolną, czy mało rotacyjną, czy cokolwiek o niej mówię, bo pamiętajcie, że są różne rodzaje desek, różne prędkości grania, więc test takiej okładziny jest naprawdę tylko czysto poglądowy. Uważam, że Razantery mają zupełnie inne czucie niż Blues Stormy i jeżeli zawodnikowi jakiemuś nie pasują Blues Stormy, to może spróbować Razanterów, aby dostosować je do bardziej swojego stylu gry. Graliśmy dzisiaj piłeczkami Andro 3S z 3 gwiazdkami, najnowsze piłeczki plastikowe. Testowane piłki 3S przez kilka treningów na różnych opcjach okładek, desek bardzo dobrze się sprawdziły i są to piłki, które na pewno będą używane w wysokich klasach rozgrywek. Słuchajcie, bardzo dziękuję, że śledzicie kanał, że oglądacie, że lajkujecie i lajkujcie dalej. Zapraszam do moich poprzednich recenzji okładzin, do recenzji moich kolegów, do całej twórczości Darka. Dziękujemy jeszcze raz bardzo i pamiętajcie, łapki w górę i subskrybujcie kanał ALTS Trójmiasto. Będziemy kręcić dla Was dalej. Dziękujemy za udostępnienie tych okładzin od firmy Agasport. Linka do tego sprzętu znajdziecie w opisie. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować swoim i Darka imieniu za udostępnienie sprzętu, który dzisiaj mieliśmy okazję testować, Andro Razanter R42 i R47. Dziękujemy bardzo firmie Agasport za udostępnienie tego sprzętu oraz piłeczek. Mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie owocna.